Był rok 1999. Świat powoli szykował się do skoku w nowe tysiąclecie, a Toyota nieco po cichu wykonała swój własny skok. Skok na model Starlet. I zastąpiła to sprawdzone miejskie auto czymś takim. Jajem na kołach. To był szok i niedowierzanie. Yarisa zaprojektowano od podstaw, wywracając przy okazji dotychczasową koncepcję samochodu miejskiego. Efekt po latach mamy taki, że dziś o Starlet mało kto pamięta, a Yaris jest jednym z najważniejszych europejskich modeli Toyoty. Zostańcie ze mną, a pokażę Wam kulisy drogi do sukcesu modelu Yaris, bo o tym będzie dzisiejszy Insider. Yaris z miejsca poprawił Toyocie w Europie wyniki sprzedaży w grupie samochodów miejskich. I nie ma się czemu dziwić. W tym aucie wszystko było nowe. Od platformy i nadwozia po wnętrze i silniki. To właśnie dlatego to Yaris przez lata, a nie Corolla, zbudował Toyocie w Europie postrzeganie marki prestiżowej i niezawodnej. Dlatego jurorzy prestiżowego konkursu Car of the Year w 2000 roku trochę nie mieli wyjścia i przyznali temu autu prestiżową nagrodę samochodu roku. Ale 21 lat później sytuacja powtórzyła się i czwarta generacja Yarisa z rąk tych samych jurorów w tym samym konkursie otrzymała taki sam tytuł samochodu roku. W 2000 roku Japończycy wykorzystali swoją szansę, tworząc bardzo udany model auta miejskiego, który przetrwał dekady, a wiele z pomysłów związanych z tym samochodem odnajdziemy w najnowszej, czwartej generacji Yarisa. Ale ja dziś chcę Wam pokazać kilka smaczków, które znalazły się w Yarisie pierwszej generacji. Jednym z kluczy do sukcesu w Yarisie pierwszej generacji była nowa rodzina silników benzynowych VVTi. Były bardzo oszczędne, ale jak trzeba w wersji turbo niesamowicie dynamiczne. Ewenementem w Yarisie pierwszej generacji był cyfrowy, trójwymiarowy, wyposażony w komputer wyświetlacz. W czwartej generacji znajdziemy echo tego rozwiązania, czyli head-up display. Koncepcja Yarisa brzmiała: kompaktowy z zewnątrz, przestronny w środku. Czy wiecie, że Yaris miał wewnątrz prawie tyle przestrzeni, co o klasę większa Corolla? I miał jeszcze to coś, zobaczcie, przesuwaną tylną kanapę. Początkowo Yaris produkowany był w Japonii. Potem produkcję przeniesiono do Europy, do Francji, ale japońscy inżynierowie cały czas nadzorowali jakość. To dlatego dziś mówi się o Yarisie, że jest to niesamowicie niezawodne auto miejskie na lata. Idea mały z zewnątrz, obszerny w środku, przetrwała 22 lata. I to dlatego Yaris Hatchback wciąż ma swoje miejsce na rynku, mimo że pojawiło się mnóstwo miejskich crossoverów i SUV-ów. A jeśli komuś nie wystarczała przestronność i pojemność bagażnika regularnego Yarisa, to mógł skorzystać z Yarisa Verso. Toyota dość szybko wprowadziła ten model do produkcji i na rynek i w Europie, i w Polsce. I z powodzeniem sprzedawała taką odmianę przez kolejnych kilka lat, aż do faceliftingu modelu Yaris. Kiedyś rodzinnym miejskim hitem były vany, ale dziś nadszedł czas małych SUV-ów i crossoverów, dlatego nie ma już Yarisa Verso, ale jest Yaris Cross. To także bardzo przestronny i rodzinny samochód, ale zobaczcie, ma piękną miejską stylówkę, a do tego napęd 4x4. Historia uwielbia zataczać takie koła. Dziś, kiedy przy dystrybutorze liczymy każdą złotówkę, Yaris okazuje się miejskim mistrzem ekonomii. Zresztą z tym samochodem było tak zawsze, od samego początku. Już Yaris pierwszej generacji okazał się bardzo oszczędnym samochodem dzięki nowej rodzinie silników VVTi. Szczególnie ekonomiczny był jednolitrowy benzynowiec, który w swojej drugiej generacji
4-krotnie aż został uznany silnikiem roku w swojej kategorii pojemności. Ale prawdziwy przełom nastąpił w 2012 roku, kiedy pod maskę Yarisa trafiła hybryda. Dziś hybryda w Yarisie wymiata. Osiągnięcie 3,4, 3,7 litra zużycia na 100 km w warunkach miejskich to jest dla tego auta żaden problem. Zobaczcie te wyniki. Do tego spójrzcie, od 50 do 60, a nawet do ponad 80% czasu jazdy ten samochód w hybrydzie przejeżdża z wykorzystaniem wyłącznie silnika elektrycznego. Yaris to generalnie długodystansowiec. Pozostaje w domach, w naszych rodzinach na lata, bo to właśnie Yaris razem z Corollą budowały przez ostatnie lata świadomość Toyoty w Polsce jako marki niezawodnej i jakościowej pod względem wieloletniego użytkowania. Dlaczego tak jest? Przyszliśmy do serwisu, a ja zapytam się o to naszego inżyniera, Marcina. Marcinie, no to o co chodzi z tą jakością i niezawodnością, jakością technologiczną tych samochodów? Trzeba zacząć od tego, że to jest niesamowicie rzadki widok. Yaris na podnośniku, to się zdarza raz na rok lub na 15 000 km, bo generalnie te samochody przyjeżdżają na serwis tylko na wymianę elementów eksploatacyjnych, olej, klocki, filtry i jedziemy dalej. Skąd się to bierze? No nie jest tajemnicą, że jakość Toyota ma w swoim DNA. I nie mówimy tu o jakości plastików w środku, czy one trzeszczą, czy nie trzeszczą po 10 latach. To chyba nie o to chodzi. Tak, bo przede wszystkim te samochody nie mogą być przekombinowane. Te elementy mechaniczne, które są podstawą prawidłowego działania samochodu, muszą być w miarę proste, nie mogą ulegać szybkiemu zużyciu eksploatacyjnemu i to wszystko sprawia, że te samochody nie przyjeżdżają zbyt często na serwis. Jeżeli te samochody, bo mówimy dzisiaj o Yarisie, są produkowane we francuskich fabrykach Toyoty, bo tak jest, a napęd hybrydowy i przekładnia trafia do tych aut z polskich fabryk, to ta jakość cały czas jest japońska. Wyobraź sobie, że w takiej fabryce element w postaci silnika czy skrzyni biegów schodzi z linii produkcyjnej co minutę, a są produkowane nieraz na 3 zmiany. Więc miliony wyprodukowanych podzespołów w roku. Zgadnij, jaka jest usterkowość tych podzespołów. Ile takich podzespołów w ciągu roku się psuje? W tych milionach postawiłbym na kilkaset. 3 lub 4 elementy. To tak jakby ich nie było, tych problemów. No właśnie, dlatego te samochody jeżdżą bezawaryjnie przez setki tysięcy kilometrów. Jeśli interesuje Was technologia, historia czy modele Toyoty, wpadajcie na mój Instagram albo śledźcie kolejne filmy na kanale YouTube'owym Toyota News. W latach 2000 Yaris miał też swoje usportowione wersje. One były takie nieco schowane w cieniu tych mocnych, chociażby Celic, ale tu mamy doskonały przykład Yaris TS. I to w wersji turbodoładowanym. Ale prawdziwy przełom zaczął się kilkanaście lat później, w 2017 roku, kiedy pojawił się Yaris GRMN. Robert, poczekaj. O, nie możesz tak przejść obojętnie wobec tego samochodu. To nie jest tylko silnik z turbodoładowaniem. Tutaj jest w stosunku do normalnego TS-a jest bardzo dużo rzeczy zmienionych. Jest zmienione przełożenie skrzyni biegów, jest zmienione przełożenie przekładni kierowniczej, jest obniżone zawieszenie o 15 mm. Naprawdę tutaj poszło bardzo dużo ciężkiej inżynieryjnej pracy, żeby ten samochód jeździł super, czyli tak jak teraz jeździ. No tak, i tę inżynieryjną pracę widać chyba także w przeniesieniu na ten samochód, bo wyobraźcie sobie sytuację, 2017 rok, wspomniany, pojawia się GRMN Yaris, a właściwie Yaris GRMN, bo tak wtedy to jeszcze było ustawione w nazewnictwie. I jest to samochód, który tak naprawdę powstał w wyniku reakcji samego prezesa koncernu Akio Toyody, fana sportów motorowych, który powiedział: proszę mi w Yarisie obecnym zbudować wersję sportową w aucie, które nigdy takiej wersji nie miało mieć. W związku z czym inżynierowie mieli naprawdę kawał ciężkiej roboty do wykonania, a później ten samochód kosztował po prostu furmankę pieniędzy. Tak, ale poszli już trochę przetartym szlakiem przez Yarisa Turbo, bo tutaj również mamy silnik doładowany. Już 1.8, nie 1.5, ale tym razem mamy doładowanego kompresorem. Więc trochę inna technologia, ale imponujące osiągi.
ale tak naprawdę to jest tylko próbka możliwości Toyoty, jeżeli chodzi o budowę sportowych samochodów. Tak, zaraz pokażemy Wam inne auto, ale przedtem warto wiedzieć, ten samochód, mimo że kiedy wszedł na rynek, był w bardzo ograniczonej liczbie dostępny, tylko 400 sztuk, kosztował niesamowite pieniądze, bo kosztował tyle, ile usportowione wersje większych o rozmiar hot hatchy kompaktowych, a mimo to sprzedawał się co do jednego. Dziś to są unikatowe, historyczne wersje, a my idziemy do bardziej seryjnego samochodu, co? Wreszcie prawdziwego sportowego samochodu. Takiego, który pojawił się kilka lat później i nazywał się GR Yaris. Chodźcie, pokażemy Wam. Idziemy! W Toyocie mówi się, że parę lat temu Akio Toyoda, szef całego koncernu, wpadł na kawę do kolegów z teamu wyczynowego WRC, top klasy rajdów samochodowych i zapytał się ich: panowie, jaki waszym zdaniem powinien być w przyszłości idealny samochód wyczynowy, sportowy? No i zbudowali. Wymyślili i wreszcie wymyślili samochód, który od podstaw zaprojektowany jest do sportu. Nie jest to cywilna wersja usportowiona, ale samochód stworzony właśnie do tego, żeby się nim ścigać, żeby czerpać przyjemność ze sportowej jazdy. Dlatego jak zamierzacie kupić takie auto sobie, a jeździć nim wyłącznie na działkę czy na dacze, nigdy nie wjeżdżając na tor, bez sensu. Ale będziecie pierwsi na działce. To fakt. Natomiast jeżeli chcecie poznać kilka faktów, zaraz je Wam wyświetlimy na ekranie. Oprócz tego trzeba wiedzieć, że to auto to nadal limitowana seria. Co roku nie więcej niż 1000 egzemplarzy. Za chwilę kończy się jego sprzedaż w Europie. W związku z czym, jak ktoś chce mieć z bieżącej produkcji unikat w nadwoziu Yarisa, to GR Yaris będzie na pewno takim fajnym pomysłem. Ale to auto dla wybranych. A jeżeli chcecie mieć samochód, który nawiązuje do linii GR, ale jest normalnym, hybrydowym Yarisem, którym pojedziecie na wspomnianą działkę czy na dacze, a będzie świetnie wyglądał, to możecie zamówić sobie takie auto. Ono nie jest limitowane, chociaż wersja jest specjalna. Nazywa się GR Sport, ta wersja, i ma fajne felgi, nieco inaczej pracujące sztywniejsze zawieszenie, czyli też będzie radość z szybko pokonywanych zakrętów, wiele dodatków stylistycznych, ładną kolorystykę, znaczki oczywiście GR, bo ona nawiązuje do tego samochodu, ale jest w pełni cywilnym, do użytku codziennego, fajnym autem. Yaris zawsze był bardzo bezpiecznym samochodem. W tym modelu stawiano na bezpieczeństwo. Wystarczy powiedzieć, że to właśnie w Yarisie debiutowały kolanowa poduszka powietrzna i centralna poduszka powietrzna. No ale dziś liczą się aktywne systemy bezpieczeństwa i te dostaniemy w Yarisie w standardzie każdej wersji wyposażenia. Yaris wykryje przed samochodem i pieszych, i rowerzystów. Na 5 sprawdzanych konkurentów tylko jeden miał taki system w standardzie. W Yarisie mamy standardowo system zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach. Takie cudo znajdziemy tylko u jednego ze sprawdzanych konkurentów i tylko za dopłatą. Tempomat adaptacyjny. W Yarisie wiadomo, standard. U innych dopłata do wyższych wersji od 1400 do prawie 4000 zł. Mamy w Yarisie system ostrzegania o ruchu poprzecznym za autem. Bardzo pomocny gadżet. No i hicior parkingowy. Układ detekcji przeszkód. Zatrzyma nam samochód. Yaris to bezwzględnie samochód, który wpisał się bardzo mocno w europejską historię Toyota, ale o tej historii i o rynku dzisiaj najwięcej przecież wie Maciek. Maćku, w czym upatrujesz takiego sukcesu Yarisa w Polsce? Przecież to nie jest najbardziej wypasiona Toyota. Jak to nie jest najbardziej popularna? To jest zdecydowanie jedna z najbardziej popularnych Toyot w Europie. To jest model, który zbudował w ogóle wizerunek Toyoty w Europie wiele lat temu, ale także i u nas praktycznie od drugiej generacji. To jest albo najpopularniejszy samochód wśród klientów indywidualnych numer 1, a co najmniej top 3 od tych na 100 lat. No tak, ale dzisiaj mamy modę na podwyższone samochody w mieście. Aygo Cross, Yaris Cross. Czy jest jeszcze miejsce na ten samochód w Polsce? Tak, to prawda. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo popularność aut typu crossover, SUV rośnie gwałtownie. W tej chwili 3 największe segmenty w Polsce to są właśnie SUVy, ale wciąż Yaris i auta tego typu, hatchbacki, sprzedają się doskonale.
moja rodzina, moja żona jest najlepszym przykładem. 4. Yaris już chyba jej z rzędu ostatnio odebrany i nie chciała słyszeć o crossoverze. Za duży, po co? Ten jest idealny do parkowania. Myślę, że wiele jeszcze będzie wciąż takich osób, które tym się kierują przede wszystkim wybierając samochód. Yaris jest już na rynku od ponad 22 lat. W tym czasie doczekał się 4 generacji, pod maską pojawiła się oszczędna hybryda, wyprodukowano także sportowe wyczynowe wersje GR i GRMN, a sam Yaris stał się bazą dla podwyższonych crossoverów Yarisa Cross i Aygo Cross. Dziś hatchbacka możemy zamówić w takiej ciekawie wystylizowanej i bogato wyposażonej wersji GR Sport. Jak nie ma szampana bez bąbelków, tak nie ma i nie będzie rodziny miejskich Toyot bez Yarisa hatchback, bo to dziś jedna z najważniejszych i najpiękniejszych ikon Toyoty w Europie.